Dziś, niedaleko Wawelu, na Stradomiu pod numerem 10 mieszczą się szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Jednak kiedyś, przed II wojną światową, działała tu inna dobra szkoła. W 1934 na Stradom przenosi się powstała rok wcześniej prywatna żydowska koedukacyjna szkoła handlowa, założona przez Stowarzyszenie Żydowskich Absolwentów Wyższego Studium Handlowego. Szkoła zajmuje 2 górne piętra budynku. W roku 1938 przemieni się ona w prywatne żydowskie koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie, a pieczę nad nim przyjmuje Krakowskie Stowarzyszenie Kupców. Zacząłem interesować się tą szkołą, kiedy poznałem jedną z jej byłych uczennic, panią Genię Manor, kiedyś panią Genię Wolfeiler, która w dzień wybuchu II wojny światowej zaczynała naukę w żydowskiej handlówce na Stradomiu. Niestety długo nie było jej dane pochodzić do tej szkoły, bo już w grudniu 1939 roku szkoła została zamknięta przez niemieckich okupantów. Statut tej placówki edukacyjnej kładł nacisk na 3 główne cele: na zawodowe wykształcenie ekonomiczne, w teorii i w praktyce, na dobre wykształcenie ogólne oraz na wychowanie społeczno-obywatelskie. Nowy Dziennik pisał w sierpniu 1934 roku, że celem edukacyjnym stradomskiej handlówki jest stworzenie typu samodzielnego i twórczego pracownika, obeznanego z nowoczesnymi metodami pracy w handlu i przemyśle. Cel ten osiąga szkoła przez specjalnie dobrany program nauczania, obejmujący obok przedmiotów ogólnokształcących przedmioty zawodowe. Wyboru szkoły dla małej Gieni dokonał jej tata, pan Kalman Wolfeiler, który uważał, że Gienia zdobędzie w tej szkole oprócz ogólnego wykształcenia także nowoczesną wiedzę i nowoczesne umiejętności fachowe. Szkoła dbała również o dostarczenie wysokiej jakości wykształcenia ogólnego, a czyniła to m.in. poprzez nowatorskie, jak na owe czasy, działania edukacyjne. Organizowała wycieczki do ważnych miejsc historii i kultury, wyjścia do teatru, przedstawienia szkolne, projekcje kina szkolnego i audycji muzycznych. Dr Malka Hofstettel-Mandelbaumowa, polonistka, zabierała podopiecznych do Muzeum Narodowego i na spacery po mieście, by pokazać zabytki z omawianej epoki. Wspominając szkołę 60 lat później, w 1999 roku mówiła tak. Kiedy mówiliśmy o renesansie czy o baroku, to starałam się, żeby opowiadać jednocześnie o muzyce i o sztuce w tym okresie. Starałam się nie tylko przekazywać im to, co było w książce, ale też rozszerzać ich wiadomości. Młoda ta placówka oświatowa zdołała w stosunkowo krótkim czasie zapewnić sobie pełne powodzenie oraz zaufanie naszego społeczeństwa, pisał Nowy Dziennik. I rzeczywiście, szkoła zyskiwała na popularności. W roku 1933 uczęszczało do niej 80 uczennic i uczniów, zaś 4 lata później już 365, 252 dziewcząt i 113 chłopców. Jednym z inicjatorów założenia szkoły był dr Stanisław Mandelbaum, absolwent prawa i ekonomii, który dobrał nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych. W roku 1938 na Stradomiu nauczyło 21 osób, z których aż 8 osób posiadało doktorat. Najbardziej znaną dziś postacią był dr Julian Aleksandrowicz, który pełnił funkcję lekarza szkolnego, uczył higieny i ćwiczeń cielesnych oraz był opiekunem chówca szkolnego. Dr Aleksandrowicz już przed wojną był wybitnym lekarzem hematologiem. We wrześniu 1939 roku walczył w wojnie z Niemcami. W 1941 roku znalazł się w getcie krakowskim wraz z rodziną, a po szczęśliwej ucieczce z niego w czasie likwidacji znalazł się w oddziale Armii Krajowej, gdzie walczył pod pseudonimem dr Twardy. Innym znanym nauczycielem był dyrektor i germanista Samuel Sztendik, który był też prezesem Towarzystwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Krakowie, członkiem Zrzeszenia Literatów i Dziennikarzy Hebrajskich w Polsce, nauczycielem w słynnym Gimnazjum Hebrajskim oraz autorem licznych publikacji naukowych na temat wychowania młodzieży. Także inni nauczyciele mieli dokonania naukowe, np. dr Hirsch Guzik, nauczyciel języka hebrajskiego, był autorem prac o starożytnej Syrii, a dr Jerzy Kreutel, anglista i germanista, opracował słownik angielsko-polski. Choć żydowska handlówka z krakowskiego Stradomia istniała krótko, to w obszarze edukacji przedwojennego Krakowa zapisała jasną kartę. Obecnie trwają starania nad umieszczeniem na budynku szkoły tablicy upamiętniającej stradomską handlówkę. Miejmy nadzieję, że zakończą się powodzeniem. Trzeba pamiętać. To jedna z najważniejszych lekcji. Pamięć jest bardzo ważna.